Muszę przyznać, że to urządzenie zaskoczyło mnie, pozytywnie mnie zaskoczyło. Jeżeli szukacie magazynu energii o dużej mocy 2400 W, to jest moc wyjściowa, 2 kWh pojemność. I zobaczymy, co tu w środku jest. Instrukcja obsługi. Przewód do zapalniczki, przewód do paneli fotowoltaicznych i przewód zasilający. Tutaj jest regulacja tej mocy, tak jak mówiłem Wam, możemy ustawić sobie, z jaką mocą pobiera to urządzenie energię. Ze stołu, przynajmniej mogę to ściągnąć, mam na tyle siły. Czwarte urządzenie tego typu, którego być może test ukaże się na moim kanale. Jest oczywiste, że to urządzenie przeszło te moje testy i tym podobne rzeczy. Zawieszały się urządzenia różne, niepodobne do siebie. Instrukcja obsługi i ciekawy przewód. Ciekawy przewód, zobaczcie, MC4 jest tutaj. A tu mamy wyprowadzenie, to, które jest w tym urządzeniu. Tu mamy inny rodzaj wyprowadzenia i takie tradycyjne wyprowadzenie DC. Jakie to wielkie, no ale 200 W. panelach jest ciekawe rozwiązanie, spotykane gdzie indziej. Możemy regulować poprzez zapinki kąt. Zobaczcie, w tym momencie możemy je pod takim kątem ustawić.
Mogę pod takim kątem. Widzicie? I jak jest bardzo mocne lato, i nawet mogę pod takim kątem ustawić. Urządzenie ma tryb UPS-u, ale zobaczcie jedną rzecz. Możemy ustawić maksymalną moc, z jaką jest ładowane. Mamy możliwość ustawienia po kolei tylko 300 W, żeby brało energii. I szybciutko sobie wejdziemy tutaj na gniazdko. 352 W pokazuje ten miernik, to urządzenie. 300. Następnie możemy dać 500, 700, 900 i maksymalna moc ładowania to jest 1100. Tylko tym jednym regulujemy, nie musimy naprawdę nic więcej regulować. Jest teraz w najszybszym tempie możliwym ładowane z gniazdka. Ja za chwilkę go rozładuję do zera i ponownie naładuję. Zobaczymy, ile energii wejdzie. 1100 i zobaczcie, 1129 W pokazuje to urządzenie. Tyle energii bierzemy z gniazdka. Jest to bardzo fajna funkcja, ponieważ jeżeli dysponujemy słabej jakości siecią energetyczną, słabym przewodem, możemy dać tylko 300 W i wtedy wiemy, że nie przyciążymy sobie gniazdka. Możemy dzięki temu wykorzystać nawet taki zwykły, tradycyjny przewód do kosiarki o małym przekroju. Ale niestety to urządzenie pracuje również w wersji UPS i wtedy pobiera tyle energii. Teraz włączyłem odbiór. Zobaczcie, 2,5 kW pobiera z gniazdka. Także tutaj nie ma już nie ma tutaj ograniczenia. Mimo że ustawiłem, że chciałbym tylko maksymalnie 300 W, to jeżeli ustawimy go w trybie UPS, to będzie nam pobierało tyle energii, ile w danym momencie odbiornik od niego pobiera, czyli w tym moim przypadku ten grzejnik. Szkoda, byłoby dużo lepiej, gdyby pobierał maksymalnie z gniazdka 300 W albo tą wartość, którą ustawiłem w tym momencie, a brakującą energię dawał nam bezpośrednio od siebie z akumulatora. W trybie UPS-a, czyli jeżeli ja teraz wyłączę prąd, dopływ prądu, widzicie, prąd już nie dopływa, nadal mamy odbiór 2419 W. Taką energię bierze od nas w tym momencie ten kaloryfer. Trochę zmniejszyłem do 1400, ponieważ chciałbym go rozładować. Mamy zamykane wszystkie elementy. Powoduje to, że urządzenie jest odporne na przypadkowe deszcze, na pyłki, na brudy. Wiadomo, czasami jeżeli jesteśmy na zewnątrz i przyjdzie gwałtowny, nagły deszcz, ratujemy się, uciekamy, no to od razu nie możemy tego urządzenia zabrać gdzieś pod dach. Mamy inne priorytety, zabieramy inne rzeczy. Nawet jeżeli będziemy z nim szli gdzieś pod dach, to chwilę nam to zajmie. W związku z tym możemy bardzo fajnie pozamykać te elementy. I wtedy mamy dość dobrze uszczelnione urządzenie. Tutaj mamy aż zanadto pouszczelniane te urządzenia. Zobaczcie, to wszystko jest bardzo solidnie pozamykane. Oczywiście producent nie mówi, że to jest wodoszczelne, że to jest w jakikolwiek sposób zezwalałby na przebywanie tego na deszczu, ale na pewno w dużym stopniu to zamykanie poprawia to bezpieczeństwo. Chyba nam się kończy energia, albo wręcz skończyła nam się energia. Zobaczmy, czy nam się zapali lampka. Niestety już lampka się nie pali, niestety albo stety. I w tym momencie ja podłączam to do ładowarki. Ustawię maksymalny prąd, jaki to urządzenie pozwala. Zobaczcie, nie ma tutaj zbyt dużo włączników. Główny włącznik urządzenia. Tutaj nie ma dotykowego elementu żadnego.
i tak naprawdę włącznik sekcji prądu stałego. Jak go, no teraz go nie włączymy, bo nie ma energii, ale włącznik tej sekcji, włącznik sekcji, jeżeli chodzi o UPS-y, i tutaj z boku jest włącznik sekcji, jeżeli chodzi o prąd przemienny 230 V. Nie ma żadnej energii już w tym urządzeniu. Wyłączę odbiór, resetuję miernik i włączam zasilanie. Zobaczymy, w jakim czasie, tutaj mamy czas, naładuje nam się urządzenie do pełna i zobaczymy również, ile kilowatogodzin energii pobierze. Naładowanie 100%, 0 energii pobiera. 2 godziny 5 minut to zajęło i weszło 2,087 kWh. Najwięcej pobierał 1136 W. Teraz 5 W pobiera. Po naładowaniu zostawiłem urządzenie włączone. Prawie 19 godzin, tu u góry macie napis, ono jest włączone do prądu i w tym czasie pobrało 2,285 kWh. Pobrało tylko na takie swoje jakby czuwanie. Czyli wiecie ile energii by pobiera urządzenie samo z siebie w trybie czuwania. W tym momencie podłączę do niego odbiór energii elektrycznej. Włączony prąd. 0 poboru mocy, 0 kWh, 0 czasu. Tutaj też to widzicie, że nic nie jest brane. Włączę pobór energii. Nie to. Pobieram w tym momencie 1 kW energii elektrycznej i będzie chyba najwygodniej w ten sposób sprawdzić, ile energii wyjdzie nam z tego urządzenia. Mamy 0,0000, powyłączane wszystko. 1720 kWh energii udało się wyjąć w czasie godzina 40 minut. Ponownie ładuję urządzenie, ale tym razem zmniejszymy mu moc. Dałem mu 700 W energii. 2,180 kWh w 3 godziny 37 minut. To się da wyłączyć w ogóle w czasie ładowania? Nie wyłącza się. Jak wyłączymy z prądu, no to wtedy powinno dać się wyłączyć urządzenie. Tak, teraz się ładnie wyłączyło. A jak włączymy do prądu, to od razu nam się pewnie włączy. Tak, wentylatory się powłączały? Tak. Włączyło się. Czyli nie można wyłączyć urządzenia podpiętego do prądu. Szkoda. Testujemy tryb UPS. Włączyłem komputer, dociążyłem go, aczkolwiek tylko 55 W mamy z dwóch stron. Tutaj mamy program, który działa i w tym momencie wyłączę zasilanie. Spadło zasilanie, komputer ma zasilanie i dalej działa. Także tryb UPS-u udało się sprawdzić. Jeszcze podepnę z powrotem. Zobaczmy, co się stanie. Weszło nam i program działa. Także UPS działa na takim małym obciążeniu, czyli 50 W, ale komputer pod Windowsem w żaden sposób się nie wyłączył. Jeszcze raz zobaczymy. Zobaczcie, jest to całkowicie bezpieczny tryb. Także urządzenie jako taki mocny UPS może działać, aczkolwiek przy wyłączaniu obraz się robi czarny. To jest ciekawa sytuacja. Jeszcze raz pokażę wam to. Wyłączyłem i teraz go włączę. Widzicie?
No, nie wiem dlaczego. Może wy wiecie, dlaczego monitor robi się chwilowo czarny, kiedy włączam zasilanie UPS-a, który zasila komputer pod Windowsem. Teraz najciekawszy test. Zobaczymy to USB typu C, czy faktycznie jest 100W. Będę chciał tym laptopem to sprawdzić. Podłączmy najpierw do tego pierwszego. Dobra. I tu nam się pojawi gdzieś ładowanie, prawda? Więc uruchamiamy. Zostało uruchomione. Ta 14-11 W bierze energii. Nie, jest 84 W, widzicie? Tutaj pisze nam gdzieś moc jakaś? Nie, tu chyba nie. Tu nie ma informacji, ale tu mamy 83. Ten miernik pokazuje nam 83 W, czyli z taką mocą z tego gniazda C udaje nam się ładować laptop. Czyli można przyjąć faktycznie, tu jest 100 W, tylko kwestia kompatybilności tego wyjścia z laptopem. Przełączmy go, tu jest, mamy C 20 W. Zobaczymy, czy faktycznie będzie różnica. Przełączony jest do tego drugiego, 20W. 17 W. Długo dyskutowało urządzenie z laptopem. 18 W, czyli też trochę mniej niż podaje producent. Wyżej mamy też 20. Spróbujmy jeszcze jedną 20 zahaczyć. I weź proszę ten czerwony USB-A-C. Zobaczymy, ile on tu wyświetli nam na wyświetlaczu. Czyli też tu znowu jest problem z dogadaniem się. 10, 11. To będę musiał przyspieszyć. Jest 18. 18, tu pisze 18. Dobra, teraz podłączymy A, tylko już innym przewodem. Bez pomiaru. Aczkolwiek pomiar też się da. I podłącz tutaj na razie. Do czego? Do ładowania. To się nie dogada raczej, bo to 20 V potrzebuje. Ile? 20 V potrzebuje, to jest początek specjalny. A sprawdź. No ale nie uszkodzi, nie? Czy już... W teorii może nie. No nie, bo nie ma prawa, nie? To jest... Aha. To mamy taką sytuację, że laptop potrzebuje 20 V, a USB typu A nie daje w ogóle zasilania, widzicie? Ale nie ma prawa dawać zasilania. 3.0 USB. Tu mamy pomiar. Włączmy go do komórki. I co tu się ciekawego dzieje? Mamy 5 V w tym momencie. 1,4 A. O, zaczyna się dziać u Ciebie troszkę. Tutaj pokazuje nam 1300 mA, czyli 1,3 A. Pobór energii 7 W tylko. I chyba tu nie ma dogadania znowu. Poza 5 V nie chce wyjść zasilanie. Maksymalna moc 2400 W. Możemy ją troszkę więcej pobrać. 2 kWh energii, która się magazynuje w tym urządzeniu. Fosibot, nazwa, światło, wyświetlacze, tryb USB, regulacja mocy zasilania i schowek. Dwa bardzo poręczne uchwyty. Jeszcze jeden ważny eksperyment. Jeżeli jest taka sytuacja, że macie słabe źródło prądu, gdzieś jesteście daleko na łące i możecie maksymalnie brać energię w postaci, nie wiem, 300-200 W. Pokazywałem Wam, że w trybie UPS to nie działa, ale możemy skorzystać z prądu stałego. Ja teraz podłączyłem tutaj pod prąd stały wyjście i skorzystałem z zasilacza laboratoryjnego, gdzie ustawiliśmy 24 V i pokażemy, czy cały czas można zasilać go prądem stałym, czyli bierzemy transformator taki do ładowania akumulatorów na przykład, podłączamy go do 230 V, on daje nam na przykład 16-17 A,
podpinamy go do prądu stałego i cały czas ładowany jest ten bank energii bezpieczną mocą 100, 200, 300 W, w zależności jaki transformator użyjecie, jaki prostownik użyjecie, a my bierzemy z drugiej strony dużą moc. Ja tutaj przygotowałem sobie żelazko o dużej mocy, widzicie, ale też będzie widać, jak tutaj pojawi nam się moc. Moc, jaka jest zasilania, input i moc wyjścia. Dobrze, włączamy prąd stały. W tym momencie dostajemy taką moc. Idą nam 3 ampery, 24 V, 3 ampery, 65 amper. A ja uruchomię z tej strony teraz prąd zmienny dużej mocy na żelazko. Widzicie? 2270 W jest brane, a 68 cały czas zasila nam to urządzenie. Tu jest bez zmian. Czyli można obejść ten UPS, tą niewygodę, kiedy faktycznie z jakiegoś powodu nie możemy z sieci energetycznej brać więcej niż małą moc. Jeszcze jeden ciekawy tryb pokażę Wam w tym momencie. On jest w instrukcji napisany. W tym momencie zobaczcie, mamy 220 V, 50 Hz. Możemy przełączyć na 60 Hz. Przełącz proszę na 60 Hz. 10 sekund trzymamy wciśnięty przycisk. Tak, miga 60 Hz, przełączyło się, włącz prąd, bo się wyłączył i zobaczcie, w tym momencie mamy 60 Hz, 220 V, wróćmy na 50 Hz i włącz 50 Hz. Popatrzcie, mamy 50 Hz i tutaj też na dole pisze 50 Hz. A teraz zmieńmy z 220 na 230 V. Mamy 230 V, widzicie? Lub 110 i faktycznie pojawiło nam się tutaj w gniazdku 230 V. Także można w ten sposób też zmieniać napięcie. Jeżeli potrzebujecie 50-60 Hz, jeżeli potrzebujecie 220-230 V. To jest w instrukcji, ja ją mam oczywiście z internetu ściągniętą, ale ona też była zawarta w środku. Przed nami teraz test ładowarki samochodowej, czyli to, co zawsze sprawdzam na takich urządzeniach, czy ładowarka da radę. Dobra, jest podłączona, włączone i nie, widzicie to samo. Brak uziemienia, czyli dokładnie jest ten sam problem, który mamy z wszystkimi urządzeniami. Wyłączmy ją i zastosuję teraz mój patent. Specjalny interfejs. Podepniemy go tutaj. Jest podpięty interfejs. I uruchamiamy to wszystko od nowa. Na wyłączonym prądzie trzeba to robić. Zadziałało. I teraz zobaczymy, czy zadziała. To samo, widzicie? Czyli wynika z tego, że tutaj są niezależne gniazdka. Trzeba dać przedłużacz i przez przedłużacz to uruchomić. I uruchamiamy. Włączyłem prąd i włączę prąd tutaj. Jest wszystko, tylko nie jest podłączony samochód do ładowarki. Zostało podłączone, mruga, jest na zielono i płynie nam energia elektryczna. Także i tym razem się udało, ale też udało się tylko i wyłącznie dzięki temu, że za każdym razem stosuję
ten mój interfejs, który umożliwia zmianę charakterystyki wyjść gniazdkowych. Pamiętajcie, żeby tego interfejsu nie używać z prądem z gniazdka domowego. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.